Hej Mercedes, Tak, proszę. opowiedz mi dowcip. Dlaczego imprezy w kosmosie są nieudane? Bo nie ma atmosfery. Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Mercedesa klasy E Coupé. Przyznam się Wam, że od zawsze podobały mi się Mercedesy w coupé, czyli w trzydrzwiowych odmianach i to już od generacji C114 czy C123. Kiedy to zwykła beczka wyglądała tak zwyczajnie i nudno, tak już kupeta wyglądała bardzo ładnie i elegancko. To samo tyczyło się generacji C124 i każdej kolejnej. No kupety Mercedesa mają coś w sobie. I to nawet do dzisiaj, bo popatrzcie na najnowsze wcielenie E-klasy Coupé o kodowym oznaczeniu C238. Wygląda pięknie, prawda? A jeszcze lepiej wygląda, jak otworzymy szyby. Ach, coś pięknego. Drzwi bez ramek i brak słupka B tworzą niesamowity klimat. I to do tego stopnia, że pomimo iż już było dość zimno, to ja i tak jeździłem z otwartymi oknami. Super sprawa. I tak już było od czasów C114 czy nawet W212 w coupé. Testowany Mercedes jest też piękny dzięki konfiguracji, czyli czerwony lakier, ładna felga, pakiet AMG oraz jasne wnętrze. W ogóle to jest wersja po liftingu, którą poznamy m.in. po pasie przednim z nowymi lampami o nowym wzorze, a także z tyłu również po innych lampach. W ogóle zobaczcie, jak ładny pokaz robią tylne światła, jak zamykamy auto. Fajne. Chociaż nie mam pewności, czy opcjonalny pakiet AMG to też jest fajne rozwiązanie, ponieważ ma on na przykład atrapy wylotów powietrza z tyłu, czy fejkowy dyfuzor, no co jest słabe. Chociaż dziwiłem się tutaj. Tutaj są prawdziwe rury wdechowe. To znaczy, no są dziury w zderzaku, a wydech jest schowany tam z tyłu, no ale nie ma atrap, więc chwała za to. W opcji auto może być też wyposażone w elektryczną klapę bagażnika, a po jej otwarciu ujawnia nam się kufer o pojemności 435 litrów. Nie jest to jakaś jaskinia, ale nie powinno być problemu, żeby się spakować. Pod podłogą mamy dodatkową małą przegródkę na zestaw naprawczy czy jakieś drobiazgi. Po bokach za to mamy dodatkowe przegrody, a na górze niestety gołą blachę. Kufer też można powiększyć poprzez położenie tylnej kanapy. To zapraszam do tyłu. I tutaj bardzo miłym udogodnieniem są drzwi, które otwierają się niemal pod kątem 90 stopni, co znacznie ułatwia wsiadanie. Problemem mogą się tylko jedynie okazać wąskie miejsca parkingowe, gdzie strasznie trzeba uważać, żeby tymi drzwiami nie uderzyć w inne auto czy tam ścianę. Fotele w opcji mogą być w pełni elektryczne, a to też oznacza, że same odjadą nam, jak chcemy zająć miejsce z tyłu. W sumie nie lubię tej opcji, bo ręczne odsunięcie fotela jest znacznie szybsze i na przykład jak pada deszcz, to musimy tutaj stać i moknąć, aż tam się fotel odsunie. No ale jak już usiądziemy, to się okazuje, że wcale nie jest tam tak bardzo mało miejsca. Na nogi miałem jeszcze sporo zapasu, a głowa idealnie dotykała dachu, a mam 186 cm wzrostu. No i z tyłu, ponownie z otwartymi szybami, czujemy się niczym w jakimś kabriolecie czy coś takiego. No to jest naprawdę fajne. Zabrakło mi z tyłu rozkładanego podłokietnika, bo tak to mamy tam wszystko. To znaczy, wszystko możemy mieć, bo w opcji jest też podgrzewanie tylnej kanapy czy oddzielna strefa klimatyzacji. Zwykłe nawiewy na tył są też w podstawie. Dobra, to siadamy z przodu. Tutaj jest naprawdę bardzo wygodnie, a regulacja elektrycznych foteli jest klasycznie na drzwiach, a nie na dole siedziska. Sam fotel jest bardzo wygodny, a my możemy mieć bardzo niską pozycję za kierownicą, co akurat bardzo lubię. Chociaż słyszałem opinię, że pozycja jest nawet za niska i niższe osoby mogą być problem, żeby zająć idealnie miejsce. A i w ogóle nie pokazałem Wam jeszcze jednego bajeru. Otóż auto ma opcjonalne pneumatyczne zawieszenie, które możemy podnieść. Czyli na przykład widzimy dziurawą drogę, wciskamy przycisk i auto samo się podnosi. Opcja ta kosztuje 10 700 zł. Dobra, to wróćmy do wnętrza E-klasy, bo tutaj, jak już widzieliście wcześniej, mamy piękną konfigurację. Jasna skóra plus jasne drewno robi świetne wrażenie. No pięknie się prezentuje to wnętrze. Niestety ma wady, jakim jest spasowanie. Zwłaszcza te drewniane wstawki, które pod naciskiem skrzypią.
Podczas jazdy jest na szczęście cisza, ale pod naciskiem jest słabo. I nie wydaje mi się, żeby to była wina tego materiału czy tam tego egzemplarza, bo jak miałem wersję z innym materiałem i to w innych modelach Mercedesa, to tam też potrafiło skrzypieć. Słabo. Miło za to, że w testowanej konfiguracji nie ma Piano Black. Niestety w podstawie już jest. Zarówno na tunelu środkowym, jak i na podstawowej kierownicy. Tak, podstawowej, bo wybierając inne opcjonalne pakiety, możemy mieć też kierownicę taką jak testowaną z dotykowymi przyciskami. I tu w sumie też mam małe zastrzeżenia, bo dotykowe przyciski na kierownicy ciężko się operuje i ja bym wolał fizyczne przyciski. W ogóle w Mercedesie są aż 4 sposoby na obsługę np. multimediów. Można to właśnie zrobić z kierownicy, można za pomocą dotyku, można za pomocą też tego touchpada, czy można głosowo. Tak jak słyszeliście na początku, Mercedes może Wam na przykład opowiedzieć dowcip. W ogóle te dwa tablety sklejone razem robią wrażenie i mają świetne grafiki i działają dość płynnie, chociaż wolałbym klasyczne zegary. No ale taką mamy teraz modę i z tego co widzę, nawet podstawowe EQP ma już 2 tablety i cyfrowe zegary. W sumie miło, że każdy egzemplarz wygląda niemal tak samo w środku. To na koniec jeszcze szybki rzut oka na schowki. I jesteśmy gotowi, żeby zaglądać pod maskę. A nie czekajcie, bo mówiłem, że nie ma Piano Black, a patrzcie co znalazłem na kluczyku. Cały jest porysowany, co w aucie premium nie powinno mieć miejsca. No to jest słabe. Dobra, to wróćmy do silników. Tutaj w EQP możemy mieć jeden z 8 silników. Są 3 diesle i aż 5 różnych benzyn. Aż, bo ostatnio marki mają coraz to mniejsze gamy silnikowe. Diesle są 4- i 6-cylindrowe o mocach od 194 do 330 koni, a benzyny mają moce od 197 do 435 koni. I benzyny też są 4- lub 6-cylindrowe. Najmocniejsza odmiana to AMG E53. Ja niestety nie testuję odmiany AMG, tylko mam wersję E300, czyli 4-cylindrową, 2-litrową jednostkę benzynową turbo o mocy 258 koni. Tak, w Mercedesie też już od dawna cyfry w nazwie nie mają nic wspólnego z pojemnością samochodu. Tęsknię za tym. Posłuchajmy serducha oraz wydechu. W sumie to nic nadzwyczajnego, brzmi tak normalnie i w miarę naturalnie. W kabinie wydaje mi się, że dźwięk jest lekko podbijany z głośników, ale nie mam pewności, czy faktycznie tak jest. Przyjmijmy więc, że brzmi zwyczajnie i naturalnie. Ale wcale nie ma zwyczajnych osiągów. Otóż katalogowo 258-konny Mercedes powinien robić pierwszą setkę w 6,4 sekundy, co ja oczywiście sprawdziłem. Wynik to 6,1 sekundy, czyli o 0,3 lepiej niż podaje producent i to jest bardzo dobry wynik z 2 powodów. Po pierwsze, to naprawdę duże auto, które ma ponad 4,8 metra długości i waży ponad 1700 kg, a po drugie, ma tylko napęd na tył. Tak, E300 nie może występować z napędem na wszystkie koła Formatic, co jest o tyle dziwne, że zarówno słabsze benzynowe E200 czy mocniejsze benzynowe E450 mają napęd na 4 koła. Ale E300 nie ma. W sumie to tylko 2 silniki, czyli E300 i E350 nie mogą mieć napędu na 4 koła. Wszystkie pozostałe wersje silnikowe występują z 4x4. To jest pewnie dla niektórych wada, choć mi to kompletnie nie przeszkadzało. I nie chodzi o to, że latałem ronda bokami, tylko po prostu charakter auta nie nastraja do bardzo szybkiej jazdy. To nie jest typ zawodnika, który kocha zakręty. O nie. To jest samochód typu GT, Gran Turismo, czyli w dalekie trasy. I do tego nadaje się idealnie i pomaga w tym skrzynia biegów. Otóż EQP w każdej wersji silnikowej występuje już tylko i wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów, a my nie możemy wybrać manuala. Skrzynia to klasyczny automat aż o 9 przełożeniach. I te 9 biegów w trasie powoduje, że na przykład lecąc 180 km na godzinę mamy nieco ponad 2500 obrotów, a przy 140 niecałe 2000. To mi się podoba, w sumie tak samo jak i spalanie.
W trasie przy 140 auto pali 8 litrów, a przy 100 około 6. W mieście oscylowałem między 8 a 9 litrów, co jest dość dobrą wartością, chociaż jeździłem dość spokojnie. Ale jak trzeba, to da się tym autem pojechać szybciej i co ważne, skrzynia bardzo ładnie reaguje i redukuje. Jak widzieliście, nieważne czy miałem tryb komfortowy czy sportowy, Mercedes bardzo ładnie się zbierał, za co ma ode mnie plusa. Minusem jest zawieszenie pneumatyczne, które moim zdaniem działało dość dziwnie. W trasie samochód owszem jest komfortowy, ale jak dla mnie nieco za bardzo buja nim, a w mieście znowu dają po sobie znać opony niskoprofilowe i jest dość twardo. Ja bym jednak zostawił seryjne zawieszenie, chyba że chcecie bajer z podnoszonym autem, to wtedy nie ma dyskusji i trzeba brać pneumatykę. I jeszcze wracając do skrzyni, to niewątpliwie ogromną zaletą jest położenie lewarka od zmiany biegów. To jest idealne miejsce. Tak powinno być w każdym aucie. Blisko i szybko. Niestety mam też pewne zastrzeżenia do tej skrzyni. Otóż przy bardzo spokojnej jeździe potrafi ona delikatnie szarpnąć na zmianie z drugiego na trzeci bieg. Delikatnie, ale jednak wyczuwalnie. W ogóle to auto rusza z drugiego biegu. Ciekawe. To pora na cennik. Podstawowy Mercedes EQP z silnikiem 200, czyli benzynowym 2-litrowym turbo o mocy 197 koni, kosztuje 235 100 zł. Dopłata do napędu 4x4 to 13 200 zł. Najtańszy diesel 220D o mocy 194 koni kosztuje 244 000 zł, a testowany silnik E300 to wydatek 257 600 zł. Mój egzemplarz był mocno dopchany i kosztował około 380 000 zł. Jest drogo, ale konkurencja niestety jest też droga. Aha, i nie wiem czy zauważyliście, ale silnik E200 to faktycznie 2.0, więc czasem się trafi, że te numery faktycznie pokrywają się z nazwą modelu. Jak chcecie nowego, dużego Mercedesa w coupé, to jesteście skazani na E-klasę coupé. Niestety, ale od pewnego czasu w gamie nie ma już klasy S coupé. Ale nie martwcie się. Nowa E-klasa Coupé wciąż jest przepięknym autem i wciąż ma to coś ze starych Mercedesów. Czyli taka nowoczesność, ale przepleciona ze starym, klasycznym, komfortowym stylem. Ma charakter takiego spokojnego Gran Turismo. Brak słupka B i otwarte szyby robią niesamowity klimat. Do tego piękna konfiguracja, wygodne fotele i niezły automat i aż chce się jechać w daleką podróż. Auto robi też ogromne wrażenie i to zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, gdzie ilość świecidełek momentami aż przytłacza. I to bardzo. Zwłaszcza w nocy jest tu niezła dyskoteka. Ale oczywiście wszystko można pozmieniać, zarówno kolory, jak i intensywność świecenia, czy w ogóle można oświetlenie nastrojowe wyłączyć. Wnętrze, przez te 2 tablety, też nie każdemu przypadnie do gustu, ale na żywo jest lepiej niż na zdjęciach czy w filmie. Jedyne, co mi się tak naprawdę nie podobało, to materiały, które niestety skrzypią pod naciskiem, a także i sama obsługa jest mocno zagmatwana. Szkoda też tych dotykowych przycisków na kierownicy. Na szczęście takie opcje jak regulacja głośności audio czy temperatury zmieniamy za pomocą jeszcze fizycznych przycisków. Cześć!